cześć! Z tej strony ja, wasza ulubiona youtuberka. Nie no, żarcik. Hello, hello moi drodzy. Serdecznie was witam w piątek. Tak, dzisiaj u mnie jest piątek, a ja jako przykładna pani domu, która mieszka w Stanach, robię ciasto na weekend. U nas już kiedyś wam mówiłam, rosołu nie gotujemy w niedzielę, nie ma czegoś takiego jak typowy niedzielny polski obiad, ale stwierdziłam, że chciałabym zacząć praktykować jakieś takie nasze rutyny, żebyśmy mieli takie rytuały. I wiecie co? Właśnie jednym z nich chyba będzie pieczenie ciasta na weekend, naprawdę. I stwierdziłam, że chcę jeszcze wykorzystać truskawki, które zebraliśmy tydzień temu na farmie. Powiem wam, że te truskawki nadal są piękne. Może wyrzuciłam 3, mają tydzień. Jutro będzie tydzień i one nadal są piękne. Widzicie, jak to jest? W sklepach, jak kupujecie truskawki, to nie wiem, kupujecie je dzisiaj i za 3 dni już są do wywalenia. A tu na farmie jednak jak się zbierze, od razu je weźmie do domu. To jest takie, wiecie, pierwsze źródło. To nie jest tak, że zbieracie truskawki, potem ktoś je pakuje, potem dają je na samochody, te samochody dowożą do sklepów, zanim wy kupicie. Dajcie spokój, cały proces. No i te dodatkowo są takie organiczne, niepryskane. Więc jeszcze spróbuję. Pycha. No i stwierdziłam, robię sernik na zimno. Mam tutaj serki homogenizowane, akurat z Łowicza, takie znalazłam w polskim sklepie. Już galaretka tutaj cytrynowa mi się chłodzi. Do niej będą wrzucone te serki homogenizowane. I nie chciało mi się już ciasteczek mieszać. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Nie chciało mi się ciasteczek już mieszać z masłem, żeby było trochę lżej. Takie kupiłam. Belvita Original Breakfast. Takie fajne. I tylko je tutaj wyłożyłam w tortownicy. No i co? Galaretka się ostudzi, wymieszam ją z serkami homogenizowanymi. Wyleję, bum, do lodówki. No i na górę poleci galaretka. Pomieszałam, bo nie kupiłam truskawkowej, tylko mam wiśniową. No ale dobra, będzie wiśniowa galaretka z truskawkami. A co? Zje się. I tak samo, wiecie, to już ogarniętą chatę mam. Wygląda naprawdę spoko. Dzisiaj jakoś tak ten dzień mi leci, bum, bum, bum. Wszystko fajnie, na luzie, na luzie, nawet nie na luzie, no bo ja jestem crazy, wiecie, u mnie nie da się na luzie już od rana, bieganina, praca, ogarnianie chaty, załatwianie, byłam w spółdzielni mieszkaniowej, byłam w sklepie, miałam telefony do wykonania, no dużo, no ale stwierdziłam, kurczę, odzywam się do was, zaraz idę się w ogóle też ogarniać, o widzicie, ta na przykład już nie jest taka dobra, więc poleci out, no. Widzicie, dzieciaki krzyczą, sąsiedzi, no ale dobra. Dzisiaj jeszcze zaraz idę się ogarniać, bo już jest godzina 15:41 dokładnie. No bo widzę się z dziewczynami. Idziemy do naszej właśnie ulubionej restauracji. Kiedyś ją wam polecałam, to nazywa się Plateja, to jest grecka miejscówka. Ja uwielbiam grecką kuchnię, kocham tą Mediterranean, no uwielbiam, a nigdy w Grecji nie byłam, no ale mam nadzieję, że będę. Będę, mam nadzieję. Tak. No. Co jeszcze? Pyszuta. Może zmobilizuję mojego mężula, może jeszcze raz jutro pojedziemy na truskawki. Bo jeszcze są w tym tygodniu i w następnym. Przepyszne. Zobaczymy. Jak tam u was? Jak nastroje? Ja nie oglądałam meczu Polska-Austria, ale wiem, że Polska kaput. I ja stwierdzam jednak, wiecie co, Polacy tacy są. Strzelą pierwszą bramkę i już tracą motywację, bum. Ale zawsze tak jest, że człowiekowi coś się uda i potem już traci motywację, bo myśli, że już wygrał, a tutaj nagle jest zmiana planu. Zmiana wszystkiego, no i przegrywa. No ale co można zrobić? Nic nie można zrobić, po prostu. Tak. Więc ja się zabieram teraz za, ale no widzicie, to jeszcze jest gorące, a to musi być chłodne, żeby te serki wymieszać. No nic, niech to mi się studzi, a ja teraz zrobię zmywarkę, bo mam cały tutaj nawalony zlew naczyń. I oczywiście tip z mojej wody z cytryną z poranka, to jest właśnie tip.
wkładam do zmywarki i naczynia lśnią. Niepotrzebny jest żaden nabłyszczacz. Serio, spróbujcie, bo to jest tip warty uwagi. Tak więc ten. No. Dobra, moi Państwo, zabieram się za robotę, bo czas leci. Straszną mamy parówę. Na nowo mamy 36 stopni. Nie da się oddychać na powietrzu, ale jest plus. Słuchajcie, cykady. Coraz mniej. Już dzisiaj to chyba w ogóle ich nie słyszałam, więc będzie czas wychodzenia znowu na balkon. Ale się cieszę. No super. Dobra, lecę. Nie gadam. I taką formę właśnie. Tutaj mam serki wymieszane z galaretką cytrynową, wylane na spód ciasteczkowy. Wrzucamy do lodówki na około 30 minut. Potem wyłożymy na to truskawki, zalejemy galaretką i odstawimy do lodówki aż do stężenia na, nie wiem, 2-3 godziny. I myślę, że będzie super. W ogóle spójrzcie, jakie sobie ładne szklaneczki sprawiłam. Bardzo mi się podobają, takie jak słoiczki. I czekam jeszcze na szklane słomki. I będziemy robić różne kombinacje kaw na zimno, na ciepło. Widzicie, nie tłuką się. Oczywiście odpukać w niemalowane. Tu już mi się spienia mleko. I biorę kawkę i usiądę i z Wami pogadam. Zobaczymy, może na balkon wyjdziemy. Jest parówa. Ja już jestem praktycznie gotowa do wyjścia z Girls. Mam kiecę, taką wiecie, idealną jak na grecką ucztę. No i piję kawę i się do Was odzywam. Sorry Gregory, ale mam mokre włosy jeszcze, ale wyschną, bo ja nie lubię suszyć. Latem nie lubię suszyć włosów, bo one potem wiecie jakie są. Kaweczka jest w takim słoiczku. Bardzo dobra, ale gorąca. No, więc przyszłam do Was chwilę porozmawiać, moi drodzy, bo naszło mnie niedawno w sumie na takie przemyślenia. Czy Wy też zauważyliście, że na tym YouTubie klikają się po prostu same dramy? Ja nie chcę, wiecie, mówić tutaj, jakie kanały, co i jak, bo każdy kanał jest jaki jest, robi to, co chce robić, ma swoich widzów, każdy. Naprawdę każdy, chociażbyście mieli, nie wiem, 40 osób, które by Was subskrybowały, to i tak macie jakichś widzów. Więc takie kanały naprawdę się klikają. Dramy, a mianowicie od samego początku gadka. Jestem chora, jestem brzydka, jestem gruba, jestem rozwiedziona, jestem załamana, miałam zły dzień, boli mnie głowa, ale wiecie, to nie jest takie żart, pół serio, nadal normalne życie, nadal ciśniecie, tylko takie siedzenie, narzekanie na swój los. Nie wiem, może Wy mi możecie to wytłumaczyć, ale ja tego nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem, bo w XXI wieku, teraz kiedy my żyjemy, jest ta doba internetu, tego wszystkiego. Są darmowe kursy, można się nauczyć języka, wszystko za darmo, naprawdę. Teraz na tym YouTubie, no wszystko jest praktycznie za darmo. No ja nie mówię już o jakichś zaawansowanych, nie wiem, programach komputerowych, na przykład jak chciałabym edytować swoje filmy w jakimś super programie, no to nie wiem, wykupuję dostęp, czy uczę się właśnie z jakiegoś kursu, czegoś, ale naprawdę wiedza jest na wyciągnięcie ręki. I nie wiem, dlaczego ci ludzie tak robią. Czy to jest po prostu chwyt marketingowy, że ta drama powoduje, że ludzie się nad nimi użalają, współczują i dzięki temu ci ludzie wzrastają, bo mają lepsze życie niż ten youtuber, influencer, cokolwiek. Czy może jest to spowodowane tym, że szukają pomocy w odbiorcach, że ich życie jest tak złe, że chcieliby właśnie pomocy od tych odbiorców? Czy po prostu nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale ja nie mogę tego zrozumieć
jak można się tak nad sobą użalać i w ogóle, nie robiąc nic w tym kierunku, żeby polepszyć ten swój byt, żeby starać się coś zmienić w życiu. Dobrze, nie jest łatwo, nie jest, wiecie, kolorowo, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, bla, bla, bla. Ja to rozumiem, bo zaraz może być jakiś hejt, że o, ty masz tak dobrze, bo siedzisz w Stanach, bo masz męża, tu. Ale czy wy myślicie, że mi zawsze wszystko spadało, nie wiem, z nieba? Ja nie myślę, że ja teraz mam wszystko. Oczywiście, że nie mam wszystkiego, ale ja tutaj harowałam łatwe. Nikt mi niczego nie dał, nikt mi nie dał $100,000, żeby zacząć jakoś fajnie żyć. Tak, miałam rodzinę, mogłam się gdzieś zatrzymać, ale to nie było tak, że ktoś mi dawał hajs do ręki i idź, baw się, zwiedzaj. Nie. Harowałam, po prostu harowałam jak wół. I powiem wam, że przez pierwsze 6 lat tutaj, tak, ostatnie 2 lata, tak mi się fajnie polepszyły, że naprawdę nie mogę narzekać na pracę, jaką mam. Ale to była charówa. To była ciężka charówa i pamiętajcie, to, czego ktoś nie pokazuje, nie mówi, nie znaczy, że tego nie było. I żeby być w tym miejscu, gdzie jestem na ten moment, naprawdę ciężko pracowałam. Ja się żadnej pracy nie boję. Mam 2 ręce, mam 2 nogi i dziękuję za to z całego serca dla Pana Boga. I mogę pracować, ale nie mogę sobie uświadomić tego, że ktoś narzeka, że ta osoba ma lepiej niż ja, bo ona to, bo tamto, bo siamto. Tak jak wiecie, niektórzy tu Andziak ścisnął, że wszystko od mamy dostała to, ale gdyby nie wykorzystała tego, to by nic nie miała. Gdyby poszła w jakieś narkotyki, to też by nic z tego nie miała. Więc niech każdy patrzy na siebie, ale też się nie użala. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat myślicie, ale ja coraz częściej widzę, że jak ktoś właśnie pokazuje jakieś fajne życie i w ogóle, to ludzie nie mogą tego tak... Nie mogą się cieszyć waszym szczęściem. Ale jeśli dzieje się coś strasznego w waszym życiu, co nawet nie musicie być pewni, że ci ludzie, którzy mówią takie akcje, że nie wiem, są chorzy, to wcale nie musi być prawda. Uwierzcie mi, to wcale nie musi być prawda, to wszystko może być pod publikę, pod wyświetlenia, więc sortujcie informacje. Naprawdę. Bo to, jak robią influencerzy, to jest po prostu aż niedobrze się człowiekowi mogłoby zrobić. Wiecie co, jest bardzo dużo takich filmików nawet, co ja niedawno nawet otworzyłam oczy, bo Margaret, serdecznie Cię kochana pozdrawiam, jeśli to oglądasz, polecała ostatnio laskę na jej kanale, która tutaj w Stanach mieszka właśnie. I ta laska opowiada, jak influencerzy omamiają odbiorców. Jak to tak naprawdę wygląda? Nie wiem, wy możecie widzieć, że ktoś wstaje 4 rano, biegnie, nie wiem, idzie do sklepu z dziećmi, wszystko pięknie, ładnie wygląda, a tak naprawdę to jest z kilku różnych dni. Też ta youtuberka mówiła i pokazywała żywe przykłady tego, jak na przykład laska pokazuje dzień ze mną i pokazuje rachunki, a tam na rachunkach są zupełnie inne daty. Albo te jedzenie. Jak na przykład dziecko do was podchodzi i mówi: mamo, jestem głodny, chcę, nie wiem, chleb z masłem, a ta matka mówi, że no nie mam tego, ale zaraz ci zrobię. I ona gniecie ciasto, robi wszystko, masło ręcznie ubija. Wyobrażacie sobie to? Dziecko by do was podeszło, chce kanapkę, jestem głodny i to dziecko czekałoby 5 godzin, żeby chleb był i masło? Mówię wam, to co się widzi, to trzeba naprawdę sortować. Ja staram się być naprawdę autentyczna w tych filmach. Oczywiście nie pokazuję wszystkiego, no bo musielibyście, wiecie co, trzeba było zainstalować tutaj, o tak patrzę w róg, kamerę, żebyście byli ze mną 24 godziny na dobę, co ja robię. No bo moje życie to co ja pokazuję, to jest po prostu 20-30 minut z dnia, czasami z 2 dni i widzicie to 3 razy w tygodniu, a doba ma jednak 24 godziny. Więc jak sobie teraz usiadłam i mówię już do was 7 minut, no to jest 7 minut, a po 7 minutach spadam. No i jest jeszcze cały wieczór. Więc naprawdę sortujcie to, co oglądacie, ufajcie sobie, oglądajcie ludzi z przymrużeniem oka, nie wierzcie wszystkiemu,
A ci ludzie, którzy tak właśnie narzekają, ja nie mogę oglądać takich kanałów, bo one mnie od razu doprowadzają do takiej depresji, mogłabym powiedzieć, naprawdę. Takie zawsze użalanie się i takie szukanie w odbiorcach, żeby oni was pocieszali. No nie wiem, ale to może jest misja tych kanałów. Nie mam pojęcia. U mnie mam wielką nadzieję, że tak nie będzie. Oczywiście dzielę się z wami, jak mam gorszy dzień i jakieś smutki, żale. Wy też walcie prosto z mostu, jak macie jakieś zażalenia, jakieś do mnie, wiecie, no żale, właśnie, zażalenia, żale, życzenia, wszystko na ży. I ja zawsze czytam komentarze, staram się zawsze odpisać. No i bardzo cieszę się, że was mam, że prowadzę ten kanał, że jest nas coraz więcej. Zachęcam was do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, do komentowania. Będzie mi niezmiernie miło. No i co, moi drodzy? Ja dopijam moją kawkę. Na podwórku jest taka paruwa, no że aż trawa jest po prostu brązowa. No ale co zrobicie? Lato, lato, lato. Wczoraj było kalendarzowe, lato się rozpoczęło. 21 czerwca. Dzisiaj mamy, no i do lipca teraz czekamy. Patrzcie, ja rymuję normalnie, czuję, że rymuję. Oki, kochani, to chciałam powiedzieć, tym się chciałam z wami podzielić. Może nawet wypuszczę ten film w niedzielę albo w poniedziałek. No zobaczymy, zobaczymy. Bo tak mnie natchnęło, tak chciałam właśnie z wami porozmawiać. Więc dziękuję pięknie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam cudownych dni. Cieszcie się tym, co macie. Rodziną, uśmiechem, zdrowiem, szczęściem. Najmniejszymi rzeczami. I wiecie co? Ja jeszcze ostatnio odkryłam, że na mnie wdzięczność zupełnie nie działa. Żebym wstała rano i mówiła, nie wiem, dziękuję, że wstałam, że jestem zdrowa, bo to jest takie bardzo normalne. Ale wiecie, co na mnie działa? Małe rzeczy, za które jestem dumna z siebie. Na przykład wczoraj czy przedwczoraj to było, poszłam do sklepu i kupiłam tylko 3 rzeczy. Nie cały kosz, który zachęcał, bo było bardzo dużo promek. 3 rzeczy, które tak naprawdę potrzebowałam. Albo, że poszłam na spacer. Mimo, że mi się nie chciało, padał deszcz, poszłam. Że robię te 10 000 kroków. Taką dumę czuję. Wy też poczujcie dumę naprawdę z małych rzeczy. Albo wdzięczność. Zależy, co kto woli, co kto praktykuje. Dobra, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Bye!